Was serdecznie w 25. odcinku podcastu Odgłosy Sztuki, który nagrywamy w formie wideo dzięki uprzejmości firmy Solutio Medica. Moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Gil, artysta wizualny, który w swojej praktyce posługuje się rysunkiem, malarstwem, rzeźbą, grafiką warsztatową. Krzysztof ukończył Wydział Grafiki krakowskiej ASP. W 2018 roku obronił doktorat w dziedzinie sztuki na macierzystej uczelni. Obecnie jest wykładowcą na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Z Krzysztofem porozmawiam o tematach, które podejmuje w swojej twórczości. O romskiej tożsamości, o pamięci, o wykluczeniu. O balansowaniu między osobistym doświadczeniem a krytycznym spojrzeniem na historię, na przemoc symboliczną i niewidzialność. Krzysztofie, dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie do rozmowy. Ja też dziękuję za zaproszenie. Zacznijmy od początków Twojej twórczości. Jak to się wszystko zaczęło, Twoja droga artystyczna? Co uformowało Cię jako twórcę? Tak, to może zacznę od edukacji, bo ja kończyłem tutaj liceum plastyczne w Krakowie i na pewno to doświadczenie też miało duży wpływ na to, jak moja sztuka wygląda też dzisiaj. A może powiedz o tym właśnie przejściu z Nowego Targu do Krakowa, no bo jesteś z Nowego Targu. Tak. Jakby moi rodzice wspierali mnie bardzo w tym, żeby rozwijać swoje pasje, więc zdecydowali się na to, żebym uczył się w liceum plastycznym w Krakowie. No i oprócz tego, że to liceum było bardzo dobrym liceum, bo rzeczywiście mieliśmy okazję bardzo mocno rozwinąć swoje talenty, to jeszcze to doświadczenie tego, że się jest jedynym Romem w szkole też nie było bez znaczenia. A powiedz, a jak nauczyciele, bo to o tym wczoraj gdzieś rozmawialiśmy, jak nauczyciele w liceum próbowali Cię ukierunkować artystycznie? Wiesz co, jakby niektórzy z nich też mnie przestrzegali przed tym, żeby nie dać się zaszufladkować temu, żeby jakby moje pochodzenie nie determinowało w 100% to Tego, jaka jest Twoja sztuka? tego, jaka jest moja sztuka. Dlatego jakby przestrzegali mnie przed tym, żeby się nie dać zaszufladkować. Oczywiście nie blokowali mnie w tym, żeby te tematy romskie w sztuce przekazywać, ale jakby ostrzegali mnie przed tym, żeby okres jakby edukacji jakby ma polegać na tym, że mam eksperymentować nie tylko z różnymi technikami, ale też z tematami, więc to wydaje mi się bardzo też słuszna ich uwaga, która na pewno też na mnie dobrze wpłynęła. A powiedz właśnie o tej Twojej romskiej tożsamości w kontekście życia artystycznego, ale może tak osobiście najpierw. Mamy ten Nowy Targ. W ogóle skąd potrzeba wyjazdu z tego miasta? Wiesz co, ten Nowy Targ właśnie w tym czasie, kiedy ja tam się wychowywałem, to są lata 90., początek 2000, to nie było zbyt przyjazne miasto dla Romów. I jakby te doświadczenia właśnie dyskryminacji, niechęci, stereotypizacji, to są doświadczenia właśnie moich takich wczesnych lat młodości, które miały bardzo duży wpływ na to, czym teraz się zajmuję też w sztuce, dlatego że te tematy nie są, z jednej strony to jest mój wybór, ale z drugiej strony to też jest po prostu moje doświadczenie i dlatego mam ogromną empatię do takich społecznych niesprawiedliwości, przez to, że sam miałem takie doświadczenia. Bo tej dyskryminacji doświadczyłeś
w Nowym Targu, a potem jak się przeniosłeś do Krakowa, to już nie? Wiesz co, tak, tylko że ta dyskryminacja to jest coś takiego, co ja nazywam pozytywną dyskryminacją, czyli Aha. to są z reguły pytania, które z mojej perspektywy są takie śmieszne albo groteskowe, ale z drugiej Podaj przykłady. na przykład, czy podróżowałeś taborem, czy nie wiem, w co wierzysz, czy wróżysz z kart, czy śpiewasz, czy tańczysz, jakby to są właśnie takie stereotypowe pytania, a jakby nie każdy Rom podróżował taborem, nie każdy Rom śpiewa, nie każdy Rom tańczy, nie każdy Rom umie grać na skrzypcach, a to są jakby takie pytania, przed którymi ja byłem stawiany i które zawsze mnie trochę irytowały, ale z drugiej strony też wiem, że jakby wiedza na temat Romów jest tak właśnie. mała, że jakby te pytania no, w jakimś sensie no, no padały, ale padały właśnie z braku wiedzy. A próbowałeś opowiadać o tej kulturze, z której wychodzisz, tak żeby jakby wprowadzić taki wątek, że swoje bliskie osoby, czy osoby, z którymi masz kontakt, no jednak doposażasz w tę wiedzę, której oni nie mają. Tak, tak. To jest coś takiego, co też moi przyjaciele o co sami się trochę upominali, że jakby chcą wiedzieć. No i jakby to bardzo bliskie grono moich przyjaciół poznawało moją rodzinę, moje rodzeństwo, jakby bywało u mnie też w domu, więc te stereotypy jakby udało się zmienić i też jakby doedukować i to też jest bardzo dla mnie też takie miłe doświadczenie, jak to obserwuję, że nagle się właśnie te stereotypy gdzieś rozmywają i ta percepcja właśnie tego innej kultury, tego innego się trochę rozszerza. A jak było na studiach? No bo powiedzieliśmy sobie trochę o liceum plastycznym, o tym zachęcaniu Ciebie do tego, żebyś próbował różnych tematów, takiego poszukiwania własnej tożsamości wobec tego miejsca, z którego pochodzisz, a na studiach, na akademii? Na studiach było podobnie i też to były bardzo różne tematy i ja do tego tematu wracałem, później odchodziłem, później sobie próbowałem różnych innych rzeczy, ale takim przełomem dla mnie to był tak naprawdę doktorat już po zakończeniu studiów, bo to był mój pierwszy taki bardzo świadomy projekt, taki wynikający jakby z takiej mojej potrzeby zgłębienia z jednej strony historii, ale też z drugiej strony takiej pracy z najbliższą rodziną. Mam na myśli dziadków moich, bo to były wywiady i to było coś, co bardzo mnie już nakierowało. Czyli mówimy o projekcie Tajsa wczoraj i jutro. Tak. O tym projekcie, o który miałam Cię zapytać na końcu, ale jak do tego nawiązałeś, bo wydaje mi się, że to jest taka jedna z najmocniejszych Twoich instalacji. Czy możemy ją w ogóle potraktować jako taki punkt zwrotny w Twojej twórczości? Tak, 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 bo to jest Jakbyś może opowiedział, z czego się składa ta instalacja? instalacja to jest, może najpierw opowiem, jak wygląda. tak. To jest to jest kubik, taki 2,5 metra wysokości na 3 metry szerokości i z zewnątrz jest obudowany kawałkami płótna pokrytymi klejem kostnym. Są kawałki takiego starego drewna, które przypomina trochę korę i to jest coś, co ja znalazłem w takich pierwszych opisach, takich niemal sięgających tam średniowiecza, jak w ogóle te pierwsze tymczasowe jakby domy Romów, które przyjechali do Europy wyglądały. I to właśnie wyglądało tak, że to były tkaniny smarowane łojem, to była Kiedy kora Romowie drzew. przyjechali do Europy? W X wieku. W X wieku. W X wieku, tak. Są pierwsze wzmianki na temat Romów, więc jakby o tyle mi się ten opis spodobał, jakby tych domostw, że on był
właśnie nie kolorowy i nie był taki barwny, jak my to kojarzymy, tylko właśnie bardzo surowy, z takich naturalnych materiałów. Jakby to też, dlatego też zdecydowałem się na to, żeby to obudować w takiej formie. A z kolei środek to jest taka mini rotunda, do której wchodzimy. Na podłodze jest rozsypana ziemia, co też jakby, jak się wchodzi, to też jakby czujemy taki zapach takiej mokrej ziemi. I tam są narysowane na czarnym tle taką białą kredą postaci niderlandzkich szlachciców, którzy jakby wracają z polowania. I to jest moje nawiązanie do takiego procederu dość strasznego, który miał miejsce właśnie na terenie Niderlandów w XVII wieku. Generalnie w całej Europie wtedy wydano bardzo dużo dekretów mocno przemocowych względem Romów. I wtedy wydano dekret, że każdy, właśnie na terenie Niderlandów, że każdy bez ponoszenia konsekwencji może zabić Roma. Namawiano chłopów właśnie do zabijania Romów, płacono im za to po talara za głowę Roma. I były też wykorzystywane do tego wojska. A dlatego, że jakby podpięto tą walkę z Romami pod coś, co się nazywało Heidenjachten, czyli polowanie na innowierców. Czyli jakby w to też była wpisana jakby też polityka Kościoła, bo jakby Romowie wymykali się poza jakby tych norm, które jakby Kościół i władza chciały kontrolować, bo to był inny język, to była inna kultura, to było właśnie to posługiwanie się, nie wiem, magią, tańcem i czymś, co jakby odbiegało trochę od tej kultury europejskiej. I ten proceder później, bo on trwał długo, bo on trwał od XVII wieku do prawie XIX. A później stało się to taką jakby perwersyjną zabawą właśnie szlachty, bo szlachta wychodząc na polowania tam na swoich ziemiach, jak Romowie się tam rozbijali, to oprócz tego, że polowała właśnie na zwierzęta, to polowała też na Romów. I żeby ta historia była jeszcze bardziej groteskowa, jakby nosy i uszy Romów trafiały do gabinetów osobliwości. I ta historia bardzo mną wstrząsnęła i ja właśnie przez ten doktorat zacząłem bardziej tą historią Romów się interesować, dlatego że ja sobie nagle uświadomiłem, że to, że się o Romach mówi, że są właśnie, że się nie asymilują, albo że to jest kultura taka zamknięta, to nie wynika wcale z takich kulturowych rzeczy ze strony Romów, tylko to wynika z wielowiekowej jakby historii dyskryminacji, ale takiej prześladowań, ale dyskryminacji też takiej politycznej, więc właśnie ten doktorat, kiedy już się jest trochę starszym niż na studiach, kiedy ma się trochę więcej takiego też życiowego doświadczenia, jakby pozwala nam więcej rzeczy zrozumieć. Więc jakby z jednej strony w tym doktoracie to było zgłębianie tej historii, a z drugiej strony też były wywiady z dziadkami. I te wywiady przeprowadzałem w taki sposób. Swoimi dziadkami. Tak. I te wywiady przeprowadzałem w taki sposób, że jakby nie mówiłem im o tym, że to jest wywiad, bo by mi o tym nie opowiedzieli i nie byliby naturalni, więc jakby pod stołem był włączony telefon, niestety tak musiałem zrobić. I oni wtedy opowiadali mi, jak wyglądało ich życie po wojnie, jak wyglądało ich życie, jak właśnie wybuchła wojna. Więc generalnie to było takie bardzo mocne dla mnie doświadczenie, bo ja sobie uświadomiłem w pewnym momencie, że moi dziadkowie i tamto pokolenie jakby nie miało świadomości tego, że jest dyskryminowane. Dlatego, że oni jakby tłumaczyli to w taki sposób, no tak wyglądało nasze życie, no taka nasza dola, no tak, oni jakby... Zawsze w tym byli. Tak, zawsze w tym byli, oni jakby nie widzieli w tym, znaczy widzieli, że to jest złe, ale jakby, no dla nich to było naturalne, że po prostu
tak się na nas reaguje i jakby to nasze życie tak wygląda. Więc to też na mnie, tak pamiętam, zrobiło takie piorunujące wrażenie, że ja właśnie sobie uświadomiłem, z czego właśnie to wszystko wynika. Więc jakby rezultatem tych moich badań właśnie jest ta instalacja. I ta instalacja jest dla mnie właśnie taką metaforą, to polowanie, które tam jest tą właśnie metaforą, nie tylko ilustracją do tej historii polowań na Romów, ale też metaforą właśnie prześladowania, że zawsze jest ten słabszy i ten silniejszy. I ten silniejszy zawsze jakoś jakby te tarcia między jakby silniejszą grupą a słabszą i tak naprawdę, i to jest dla mnie coś takiego, o czym w tej pracy chciałem powiedzieć, że te polowania tak naprawdę nie kończyły się na tym XVII wieku, tylko w różnej formie trwają do dzisiaj, bo tam też jest historia też bardzo trudna, rodzinna, bo z kolei tata mojej babci został zamordowany w latach 50. też przez kwestie ze względy rasowe. Więc to są też takie rzeczy, które ja wziąłem bardzo trudne, ale stwierdziłem, że jakby muszę wziąć je na warsztat, bo to też jest, ja wierzę w też coś takiego, że Czyli jakby II wojna światowa nie zakończyła taki... nie. Jakby prześladowania, w ogóle to, mało się też o tym mówi, lata jakby powojenne w Polsce dla Romów na Podhalu były bardzo trudne. Dlatego, że wtedy społeczeństwo było w ogóle jakby zbierało się po tej wojnie, sfrustrowane, jakby to też odbijało się bardzo negatywnie na Romów. Więc jakby z tego, co babcia mi opowiadała i jak to ich życie wyglądało po wojnie, no to na Podhalu to był dziki zachód trochę. A ta twoja instalacja, z tego co opowiadasz, pokazuje taką perspektywę oprawcy, prawda? Jakby nie kusiło cię, żeby próbować odnieść się, czy pokazać tę perspektywę ofiary? Wiesz co, właśnie ja chciałem to zrobić, znaczy to wynikało też z tego, że ja miałem problem z tym, jak ja mam przedstawić Romów. Dlatego, że wiesz co, ja w ogóle zawsze bardzo mocno szanowałem sztukę dawną i robiąc te researche właśnie jak przedstawiano Romów, to ja do tego nie mogłem się w żaden sposób odnieść, dlatego, że to były właśnie te wizerunki stereotypowe, czyli te wizerunki, które nie tworzyli sami Romowie, tylko jakby to były wyobrażenia na temat Romów, więc Coś, czego nie chciałeś powielać, jak tak, rozumiem. tak, dokładnie. Więc to ja stwierdziłem, że zrobię coś innego, że właśnie opowiem o tej zbrodni jakby językiem oprawców, czyli tym takim pięknym, takim wyrafinowanym malarstwem niderlandzkim, które zresztą bardzo lubię. I właśnie tam są te portrety być może właśnie tych wysoko urodzonych postaci z Niderlandów, które być może na Romów polowały. A jeśli chodzi o właśnie wpływ klasycznego malarstwa, no wspomniałeś o tym niderlandzkim. Jeszcze jakieś takie kierunki są dla ciebie szczególnie ważne, widoczne w twoich pracach? Wiesz co, na pewno też w jakimś sensie coś, co jest zbudowane przynajmniej teraz tak mam, to się może zmienić. Coś, co jest zbudowane na warsztacie, na jakimś kunszcie, też na poszukiwaniu jednak mimo wszystko piękna. Ja wiem, że dzisiaj się o tym nie mówi, bo dla wszystkich artystów to piękno jest takie już, powiedzmy sobie, wyświetlane, albo ta sztuka już nie o tym ma opowiadać, ale z jednej strony ja mam w sobie taką potrzebę, że pomimo tego, że te obrazy opowiadają o trudnych rzeczach, żeby one były kunsztownie zrobione, żeby one były mimo wszystko estetyczne, bo dla mnie to jest też ważne, bo jakby dzisiaj mamy telefony i jesteśmy świadkami na bieżąco naprawdę wszystkiego, co tylko możemy sobie wyobrazić. Oglądamy Możemy zobaczyć każdą masakrę. Tak. I ja sobie tak powiedziałem, że jakby nie chcę
jeszcze do tych horrorów dokładać, a mógłbym, bo jakby moje tematy są takie bardzo trudne. Więc jakby podjąłem się tego, że to właśnie ma być takie wyestetyzowane, a zresztą malarstwo dawne takie było, bo nawet jak się patrzymy na, nie wiem, na Delacroix, jego wyobrażenia na przykład, nie wiem, wojen, masakr, nie wiem, tratwa Meduzy i tak dalej, to mimo wszystko jest coś, co opowiada o bardzo trudnych historiach, ale forma tego jest mimo wszystko bardzo, no są piękne obrazy, to jest światło, kolor, forma, to wszystko jakoś tam gra, więc jakby być może to też sobie trochę zabrałem z tego dawnego malarstwa, że się estetyzuje trochę takie trudne. Ale także sięgasz po symbole, po metafory, prawda? To jest Tak. dla ciebie ważne. To nie jest takie malarstwo, które wprost o czymś opowiada. Na tym też mi bardzo zależy, bo właśnie to, o czym mówiliśmy na początku, czyli to, że właśnie to zaszufladkowanie siebie jako właśnie artystę Roma. Ja jakby przede wszystkim chcę być artystą i jeżeli te moje obrazy byłyby, nie wiem, właśnie Romowie z Nowego Targu, którzy są prześladowani, nie wiem, jeżeli to wszystko byłoby takie bardzo wprost, to wydaje mi się, że byłoby duże jakby, chociaż nawet może nie przez ryzyko to robię, żeby ktoś mnie zaszufladkował, po prostu to nie jest coś, co jest dla mnie interesujące. Nie jest twój język? Że jednak coś, co jest takie, że z jednej strony jakby opowiadam tą historię, a z drugiej strony ten odbiorca tych prac ma też pole do jakiejś swojej interpretacji tych obrazów. No, a często stawiano cię przed takimi pytaniami, czy czujesz się bardziej Polakiem czy Romem? Tak. Że powinieneś się określić? Tak, to jest tak, często zadawano mi takie pytania i dla mnie to jest, i zawsze to była ta sama odpowiedź, ja jestem i Polakiem i Romem. I to są jakby dwie tożsamości, które po prostu we mnie są. Ja mam też dziadka, który był Polakiem i jakby my naturalnie wyrośliśmy w takich dwukulturowych domach, naturalnie nauczyliśmy się mówić i po polsku, i po romsku jednocześnie, więc to są jakby nie wartościuję tych dwóch rzeczy, po prostu tak jest, że... A dla twojej rodziny to było coś wyjątkowego, że masz wykształcenie akademickie, tytuł doktora? Wiesz co, ja nie pochodzę z domu z tradycjami akademickimi. Ja jestem pierwszym doktorantem w rodzinie. U mnie raczej zawsze wierzono w... I doktorem już, I tak? doktorem, tak. I u mnie wierzono w takie wykształcenie, powiedzmy sobie, takie zawodowe, konkretne i jakby to też na pewno też trochę martwiło moich rodziców, ten mój wybór artystyczny, bo to jest taka nieoczywista droga, a... Trudna także. Tak, trudna, więc nie dziwię im się, że się martwili. Ale jednocześnie byli też bardzo wspierający w tym, więc jakby no na pewno to, że A dziadkowie widzieli twój doktorat? dziadkowie widzieli. Oni jeszcze... Słyszeli siebie? Tak. Znaczy tam jeszcze w tej instalacji, o czym zapomniałem powiedzieć, jest głos mojej babci, która właśnie opowiada o tym morderstwie jej taty, ale ten głos też jest właśnie to, co mówiłem, że nie chciałem, żeby to było dosłowne. To są takie mocno rozciągnięte słowa, takie przerobione, że to są tylko pojedyncze słowa, które jak się wsłucha w to, można wyłapać, bo też stwierdziłem, że po prostu ten taki czysty głos to będzie coś zbyt mocnego nawet dla mnie, żebym to mógł. Więc jest tam symbolicznie ten głos i ta praca no, zadziałała na nich, dlatego że ciężko było mi im opowiedzieć o tym koncepcie, zanim ta praca nie powstała, bo oni powiedzieli, że
coś tu po prostu. A jak już to zobaczyli w całości, to bardzo to docenili. Zresztą zawsze mnie wspierali. To jakby babcia i dziadek zawsze starali się być na moich wystawach i też to było zawsze bardzo miłe, że traktowali to bardzo odświętnie i To też pokazuje, że ta rodzina była i jest dla ciebie ważna, tak? ogromnie. To jest też coś takiego, co jakby tak sobie teraz myślę, że ten taki to poczucie właśnie tak miłości, poczucie bezpieczeństwa, które wyniosłem z domu, to jest też taki rodzaj jakiegoś kapitału już na dorosłe życie, że jakby może moi rodzice nie do końca rozumieli tą moją drogę artystyczną, bo było to dla nich coś nowego, dziwnego, ale mnie bardzo wspierali, dziadkowie też, więc jakby to i może też dlatego ten temat jest dla mnie tak ważny, że jakby mam też w sobie takie poczucie po prostu sprawiedliwości, że jakby nasza kultura i Romowie i też jakby tak jak zresztą każda kultura ma lepsze i gorsze strony, ale nasza jest jakby widziana zawsze albo w czarnych barwach, albo z kolei jest widziana totalnie jakby taka wyjaskrawiona, cepeliowa, taka folkowa historia. I ja staram się trochę A chciałbyś w swojej sztuce pokazać też te lepsze strony? ja bym bardzo chciał to zrobić. Być może będę miał na to okazję już za No to niedługo. zobaczymy. Tak. A powiedz, bo jak zrobiłam wprowadzenie i opowiadałam o tym bogactwie mediów, którymi operujesz, no ale ukończyłeś Wydział Grafiki, czyli ta czerń i biel, z którą jest kojarzona no przede wszystkim grafika warsztatowa. I jak to się stało, że sięgnąłeś po kolor? Jakbyś spróbował zmapować tę sytuację. Ja to bardzo dobrze pamiętam, bo to były, słuchaj, jakby moment pandemii. I to był też taki czas, gdzie pewnie dla nas wszystkich był trochę opresyjny. I ja po prostu wtedy miałem jakby taki moment, że właśnie to była tylko czerni-biel, tylko czerni-biel. Ja po prostu potrzebowałem koloru. I to jakby ta potrzeba koloru jakby pchnęła mnie do tego, żeby zacząć malować. I to wtedy zacząłeś pracę nad tym cyklem hybrydy? To jeszcze nie. To były pierwsze takie próby, właśnie próby. Malarskie. Tak, próby malarskie. I ten temat hybryd pojawił się 3 lata temu, chyba jakoś tak, czy 2 lata temu, jakoś tak. A jakbyś spróbował w ogóle opowiedzieć o swoim procesie twórczym, bo to, co mnie bardzo interesuje, to jest to, że nawet jeżeli gdzieś na wystawach prezentujesz malarstwo, często towarzyszą mu przedmioty, buduje się taka forma instalacji, czyli no, myślisz przestrzenią, tak bardziej całościowo. W jaki sposób w ogóle pracujesz nad projektami, nad cyklami pracy? Wiesz co, u mnie zawsze to się bierze z tego, że jakby zaczynam research, a ten research zaczynam właśnie od nie wiem, znalezienia książki, artykułu i tak dalej i później to jest już taka No spirala. masz swoją biblioteczkę, tu widać jej fragment. Tak, która mnie jakby wciąga i jakby te hybrydy wyniknęły z tego, że ja natrafiłem na taką historię o takiej wymyślonej rasie takich stworzeń, które nazywały się psiogłowymi. I to był taki wymysł Europejczyków. Zanim Europejczycy zaczęli wypływać na inne kontynenty, wyobrażali sobie, jacy ludzie, jakie stwory tam mieszkają. I to, co mnie zafascynowało w tej historii z tych psiogłowych, to było to, że jakby zasłonić tą rycinę właśnie, bo ten psiogłowy wyglądał tak, że to było ciało człowieka i głowa psa, to ten opis wyglądał jak taki
zbyt fajny opis właśnie innej kultury, czyli tak, niebezpieczne, zdradzieckie, nie ufają jemu i tak dalej. Ja sobie pomyślałem, kurde, to jest może ten taki ciekawy trop, dlatego też, że z jednej strony jakby też nie tylko Romów, też inne kultury czasami się dehumanizuje, czyli uważa się za ludzi gorszej kategorii albo No historia to tak, bardzo mocno pokazała w tak, kontekście Romów, tak. tak? Więc jakby te hybrydy to był dla mnie też taki fajny, znaczy nie fajny, przez to, że ja nie chcę dosłownie właśnie jakby malować tych scen, to jakby ta hybryda jest dla mnie właśnie czymś takim, tą metaforą właśnie tego innego, tego obcego. A czy masz takie poczucie misji z tym związane? To znaczy, że twoja sztuka wpłynie na większą widzialność tego tematu i sprawi, że zaczniemy się w ogóle zastanawiać, skąd te stereotypy, po co one, kwestionować? Wiesz co, ja sam najpierw maluję dla siebie, żeby sam w sobie przerobić pewne rzeczy i też z takiej po prostu potrzeby, że dalej nie tylko jeżeli chodzi o Romów, ale też o inne kultury, dalej widzę rzeczy, które po prostu są, z którymi się nie zgadzam i z którymi chciałbym w taki sposób jakby wejść w polemikę albo jakoś zaprotestować właśnie w taki sposób poprzez sztukę. Ale z kolei już przez lata, bo już trochę tych wystaw zrobiłem, też odbiorcy jakby udowodnili to, że w jakimś takim małym ułamku to właśnie tak działa, że ktoś przyszedł na wystawę, o czymś się dowiedział, albo nawet jak nie przeczytał, o czym jest wystawa, to sam obraz jakoś tak zadziałał, że ktoś zaczął się jakby tym interesować, więc dla mnie właśnie takie małe, takie drobne rzeczy są bardzo ważne, bo ja raczej nie chciałbym brać na siebie takiej odpowiedzialności, że jestem jakimś właśnie ambasadorem tutaj romskim, który ma jakby nie, to jest coś, co ja sam dla siebie najpierw robię, a później się z tym dzielę właśnie z odbiorcą. Jeżeli, nie wiem, jedna czy dwie osoby z tej wystawy już jakoś sobie coś zmieni, albo przynajmniej się tym zaciekawi, to dla mnie to już jest duży sukces. A jak twoją sztukę, no właśnie, jak ona jest odbierana? Przez społeczność romską, ale także w ogóle przez odbiorców sztuki. Wiesz co, bardzo pozytywnie, chociaż ja mam też sobie pytanie, dlaczego takie smutne, a dlaczego takie trochę straszne, a dlaczego, więc to są też, ale też są bardzo pozytywne i jakby oni też już przez lata się właśnie przyzwyczaili do moich obrazów, chociaż też były takie komentarze, że to wcale nie romski artysta, bo nie maluje Romów. Jakby to też się, z tym też się zetknęłem. Albo na przykład wstydzi się swojego pochodzenia, bo nie maluje Romów. O tym też się jakby, z tym też się zetknąłem. Ale teraz już wszystko jakby jest, jakby już wiedzą, że to właśnie u mnie tak na razie wygląda, bo może się to zmienić, nie wiem. Ale bardzo pozytywne i miałem okazję też zaprosić i przyjaciół, i osoby od nas z naszej społeczności romskiej na wystawie. Zawsze to było bardzo pozytywne. To, co dla mnie jest niesamowicie wartościowe w twojej sztuce, to jest właśnie to, że ona budzi niepokój, takie napięcie, no bo to sprawia, że wywołuje w nas jakąś refleksję i to, co mówiłeś, chęć poznawania innych kultur, tych innych wobec tej naszej albo obowiązującej. Krzysztofie, dziękuję Ci za tę rozmowę. Myślę, że wszyscy możemy sobie także życzyć, żeby ta sztuka sprawiała, że gdzieś tam zaczniemy kwestionować te stereotypy i zastanawiać się nad tym, jak patrzymy na chociażby mniejszości. Dzięki.